Kolejną odsłonę muzyki Chopina w poetyckich interpretacjach Kornela Ujejskiego rozpoczynamy mazurkiem, który niejako otworzył tę kartę historii, w której chopinowska estetyka wzbogacona została o pierwiastek ludowy. Rękopis pierwszej wersji mazurka As-dur op. 7 nr 4, bo o nim mowa, otrzymał od Chopina w prezencie w 1824 roku starszy z braci Kolbergów, inżynier i kartograf Wilhelm. Przyjmuje się, że był to pierwszy utwór napisany w tym gatunku, a powstał w Szafarni, gdzie młody kompozytor spędził lato tamtego roku. W tłumaczeniach Chopina poetycki wymiar nadał tej miniaturze ujejskiej w wierszu Panna Młoda. Całe niebo we mnie, a z ucz płynie łza. Ach, błoższej ode mnie nie ma ziemia ta. Zbytkiem szczęścia skacze serce z tego mrą. Ach, dobrze, że płacze, zbytek spłynie łzą. A któż to tam puka do mych drzwi? Nie wolno wejść, suknie dają mi. Poczekaj waść, jam czekała tak. No widzisz go, suknie biorę w spak. A to również mazurek As-dur, jednak z opusu 17. Chopin tę samą myśl, tę samą harmonię uczynił elementem formotwórczym. Wracając do mazurka As-dur op. 7 nr 4, posłuchajmy, co na jego temat powiedział Ferdynand Hysik. Każdy z jego mazurków wart, aby o nim nie zapomnieć. Na przykład ten bardzo piękny F-moll, albo ten zaraz po nim idący As-dur, gdzie spotykamy ową cudną modulacyję do A-dur i owo ritenuto quasi religijnej natury, takie cudne i niespodziewane. Czy to wyznanie miłości, proste a krótkie? Czy jakaś chwila religijnej zadumy wśród zabawy? Dość, że to prześliczne, a harmonicznie bogate. Owo ritenuto quasi religijnej natury odnosi się do kontrastowego względem całego mazurka fragmentu opartego na kadencji plagalnej w A-dur. Wedle schubertowskich rozważań estetycznych, tonacji niewinnej miłości, młodzieńczej radości i ufności Bogu. Ta refleksja, o której wspominał Hysik, przedstawiona została przez Ujejskiego poprzez słowa krótkiej modlitwy Panny Młodej: Maryjo, Pani Nieba, daj nam, co potrzeba. W interesujący sposób uchwycił Ujejski moment poprzedzający tę modlitwę, który w poetyckiej interpretacji ewokuje intymny, kontemplacyjny nastrój. Ot w kaplicy już organ zaczął grać, o duszyczko ma, radźże sobie rać. I kapela także pobrzękuje razem, ja sobie tymczasem klęknę przed obrazem. Zupełnie odmienny rodzaj liryki prezentuje wiersz na wiosnę, czyli mazurek C-dur z opusu 33. Och, wiosno w ślicznym świecie, świeć ty dla mnie, długo świeć. Skowronku, Boże dzwonku, z mojem sercem w niebo leć. Promienie woń i kwiecie, ja w nich dźwięczę, ni to zdrój. W pokorze ręce złożę, Boże dobry, mój ty mój. Apostrofa och wiosno w ślicznym świecie, świeć ty dla mnie, długo świeć, otwiera wiersz, który w pierwszej chwili odczytujemy jako apoteozę piękna przyrody budzącej się do życia. Skrywa on jednak treść zdecydowanie głębszą, stanowiąc przesłanie modlitwy: w pokorze ręce złożę.
Symbol wiosny jako odrodzenia w kontekście patriotycznej, narodowo-wyzwoleńczej postawy Ujejskiego odebrać można jako metaforę ojczyzny, w której budzi się duch narodu. Wy nieba, czy wy wiecie, że tu krwawy ciecze znój? Wśród wersów o kolorycie bukolicznej scenki rodzajowej, sugestywnie nakreślonej poprzez harmonię dźwiękonaśladowczą, promienie, woń i kwiecie jawnych dźwięczeń to zdrój, pojawia się symbolika śpiewu skowronka, a jest ona niebagatelna, bowiem odnosząca się do kategorii nadziei, skowronku, Boży dzwonku z moją prośbą w niebo leć i miłosierdzia. I tu wers, ach spieszaj i pocieszaj, Boże dobry mój, Ty mój. W narrację wplecione zostało także przesłanie patriotyczne, tym jaskrawsze, że uwypuklone poprzez kontrast dnia i nocy. We mgle rannej, lotny, szklany, dzwoni szczęściem mój głos, po ciemnicach smutną nutę wybrzękują ręce skute. Za przyzwoleniem samego kompozytora mazurek ten znalazł się wśród 12 mazurków Chopina w transkrypcji Pauline Viardot. Publiczność szybko pokochała autorskie transkrypcje w wykonaniu tej wybitnej francuskiej śpiewaczki operowej oraz Chopina, który niejednokrotnie towarzyszył jej podczas koncertów w Paryżu i Nohant. Sama Viardot wspominała o tym w liście do Georges Sand. Domagają się ich, chodzi o mazurki, na wszystkich koncertach, na których śpiewam. Była nie tylko jedną z najbardziej uznanych śpiewaczek operowych wszechczasów, ale także aktorką oraz uzdolnioną pianistką. Pobierała lekcje gry u Ferenca Lista, który wypowiedział się o niej. Viardot z jej hiszpańskim usposobieniem, francuskim wychowaniem, niemieckimi sympatiami uosabia zespolenie różnorodnych cech narodowych w takim stopniu, iż trudno przyjąć inną kwalifikację niż ta, iż jedynie sztuka jest jej ojczyzną z wolnego wyboru i potrzeby serca. W kierunku kompozycji i teorii muzyki kształciła się u Antonina Reichy, a jej dorobek kompozytorski, co naturalne, skupia się głównie wokół literatury wokalno-instrumentalnej. Znajdziemy w nim jednak także pewną miniaturę, mazurka, który nawiązuje do stylu chopinowskiego.
Jardot przyjaźniła się zarówno z Chopinem, jak i Georges Sand, a jej córeczka Louise stała się inspiracją dla kompozytora podczas pisania kołysanki Berceuse d'Esdour op. 57. Wśród częstych gości Chopina była także jedna z jego ulubionych uczennic, Friederike Müller, która po raz pierwszy poznać i usłyszeć Pauline Viardot miała okazję podczas koncertu w Théâtre de la Renaissance w 1840 roku. Madame Sand i Madame Viardot wprawiły mnie w zachwyt. Pierwsza jest piękna jak królowa polotu, druga śpiewa tak cudnie, że jeśli usłyszy ją święta Cecylia, to nie wiem, czy nawet na górze w niebie nie poczuje mąk zazdrości. Jest interesująca i nadzwyczaj bezpośrednia, bardzo przyjacielska i miła, a Chopina zdaje się wynosić pod niebiosa. Powiedziała: och, on jest znakomity jako profesor, zachwycający jako artysta, a jako człowiek wspaniały i szlachetny. Nigdy nie słyszałam tak cudownego głosu o dużej skali, pełnym brzmieniu. Zwinny, zawsze dźwięczny i miły dla ucha, z gracją dostosowuje się do wszystkich form i zawsze jest wspaniały i piękny. A jeszcze do tego interpretacja Garcii Viardot. Prosta i szlachetna, jarząca się ogniem sztuki, rządzona dobrym smakiem i intelektem. To najlepsza śpiewaczka na świecie. Po śmierci kompozytora Viardot wydała 2 zbiory transkrypcji, łącznie 12 mazurków z francuskimi tekstami, których autorem był jej przyjaciel, poeta, malarz, portrecista Louis Pomé. To w zasadzie jemu zawdzięczała swoją znajomość z Chopinem. Charakterystyczna dla mazurka C-dur łagodność została skojarzona z kołysanką. Taki zresztą był francuski tytuł Berceuse. W literackiej wersji, przetłumaczonej na język polski przez Piotra Maszyńskiego, podobnie jak u Ujejskiego, pojawia się przejmujący wątek tęsknoty. Zmruż oczki, synku miły, moje ty kochanie, patrz jam przy tobie tuż, a nad nami czuwa Bóg. Niech sen pokrzepi cię, byś się uśmiechać mógł, gdy dla mnie tylko łza i troska pozostanie. Twój ojciec poszedł w świat, by życie wieść tułacze. Od tego dnia jedyną został mi pociechą. Już go więcej niż rok nie było pod tą strzechą, a dziś straciłam nadzieję, czy jeszcze go zobaczę. Wyraźny synkretyzm ukazuje część środkowa mazurka. Kontrast budowany jest poprzez zestawienie tonacji C-dur z tonacją As-dur, muzyki ludowej z muzyką salonową. A to oczywiście zapowiedź kolejnego opusu, antycypacja walca As-dur op. 34, o którym Jarosław Iwaszkiewicz wyraził się, że nie ma w nim ani jednej chmurki, ani jednego przeczucia jesieni. A wracając do mazurka, myślę, że umownie można go nazwać wiosennym, mając zarówno na uwadze wiersz Ujejskiego, jak i podobne odczucia Zygmunta Noskowskiego, który w swym opracowaniu na głos z fortepianem zatytułowanym Wiośnianka dodał własny tekst zainicjowany wersem Wiosenka, wiosenka, zieleni się wkoło. Powraca sielska idylliczna scenka w stylu barbizońskich pejzaży Józefa Szermentowskiego, który podążył artystyczną drogą wspomnianego w pierwszym odcinku muzycznych obrazów z Chopinem w tle ojca realizmu Gustawa Courbet. U Szermentowskiego wpływ szkoły z Barbizon związany był z jego pobytem we Francji w 1860 roku, a ujawniał się na płótnach takich jak Skraj lasu, Droga do wsi, Pejzaż z kościółkiem w tle, W parku czy Pogrzeb chłopski z 1862 roku, być może polska odpowiedź na słynny Pogrzeb Ornon, którego autorem był właśnie Courbet.
pejzażowo-rodzajowym malarstwie Szermentowskiego, podobnie jak u Juliusza Kossaka i Wojciecha Gersona, pojawiają się także wątki patriotyczne. Jemu oraz pozostałym artystom pierwszej Cyganerii Warszawskiej, grupie skupionej wokół postaci fotografa Marcina Olszyńskiego, przyświecała idea wyższego rzędu. Wola wskrzeszenia malarstwa polskiego w myśl odrodzenia sztuki narodowej.